talking about? O życiu. Życiu, żywatu. O życiu, żywatu, tak. Dzisiaj jesteśmy na basenie sobie, proszę bardzo. You're too advanced. Przedstawcie się, introduce you. I'm Andrea, I'm working for High Syracuse. A nie będzie, You can say about nie będzie słychać. Muszę Nie będzie słychać pewnie. O, tu jest Marta, bardzo. Mogę to bliskać? Możesz, no. Taki był dobry początek. To opowiem wam historię o... Rozpraszacie mnie, kurde, wszyscy tutaj. Opowiem wam historię o tym, jak miałem przyjemność odwiedzić lekarzy w Stanach. Otóż pewnego dnia rano obudziłem się ze spuchniętym kolanem. Nie mogłem chodzić. Nie przeszkadzaj mi. To się nie uda, kurde. To się nie uda. Maybe you wanna say something to the vlog. This is a professional microphone. You wanna say something? No? I'm shy now. Why? I'm shy. Proszę, trzymaj. Hello. I'm very shy. No to chyba nie nagram dzisiaj tego vloga. No, chciałem wczoraj coś nagrać, ale dziewczyny mi rozpraszały i się nie dało. No więc od początku. Pewnego dnia wstałem sobie i bolało mnie strasznie kolano. Do tego stopnia, że nie mogłem chodzić, kulałem. I zobaczyłem, że kolano mam strasznie spuchnięte. No, było dosyć mocno spuchnięte, było 2 razy większe niż to drugie, zdrowe. Będzie gdzieś w tle właśnie tutaj zdjęcie tego kolana. No, więc zadzwoniłem tam do szefa, że mnie boli i tak dalej. No i co? No i musiałem jechać do lekarza. No więc procedura była taka, że musiałem zadzwonić do swojej firmy ubezpieczeniowej. Tutaj mam wykupione ubezpieczenie. Podałem przez numer telefonu tam numer ubezpieczenia, wszystkie dane, bla bla bla. Tam pan zatwierdził, że jestem ubezpieczony i wysłał mi linka. W tym linku miałem wyszukać sobie lekarza, do którego chcę udać się. I podałem tam, podałem w tym formularzu mój kod pocztowy i dzięki temu mogłem wyszukać najbliższego lekarza, który jest w mojej okolicy. Fajne rozwiązanie. No, znalazłem takiego internistę, lekarza pierwszego kontaktu. Pojechałem tam. Na wejściu przy recepcji również musiałem podać numer ubezpieczenia, musiałem podać wszystkie dane, wypełnić formularz, cały tam wywiad, bla bla bla, co mi jest, duperele. Jeszcze była formułka, że jeżeli mój ubezpieczyciel nie pokryje kosztów leczenia, to będę musiał zapłacić za wizytę, chyba tam było $250, więc taka wizyta u internisty, taka pierwsza, to jest $250, jakby ktoś był w Stanach. No nic, tam wszystkie papiery wypełniłem, zostało to zatwierdzone. Zostałem przyjęty praktycznie od razu, tak z miejsca jak wypełniłem te papiery. Wpuszczono mnie do takiego pokoiku i kazano mi poczekać. Weszła pani, zrobiła mi podstawowe badania. No, zmierzyła mi cukier, zmierzyła ciśnienie, zmierzyła, czy mogę ruszać tą nogą i tak dalej, bla bla, tak podotykała ją i postawiła diagnozę. Teraz na ekranie wyświetli się diagnoza tej choroby, nawet nie potrafię jej wypowiedzieć. Jest to prawdopodobnie infekcja, była to prawdopodobnie infekcja bakteryjna w kolanie. Z jakiego powodu? Ponieważ jak odwiedzamy baseny, to na niektórych basenach, tych wewnętrznych, są to najczęściej siłownie, musimy czyścić płytki. I ja, żeby czyścić te płytki, również żeby pobrać próbkę wody, muszę klękać, więc codziennie jak jeździłem na inspekcję i czyściłem te płytki, musiałem klękać wiele razy i po prostu skalczyło mi się kolano, nie? No, obtarło mi się gdzieś i wdarła się infekcja, bo w tych basenach, tych wewnętrznych, no to nie oszukujmy się, no to jest tam pełno bakterii, w szczególności w tych basenach. O, muszę zjechać, puści mnie. Dobra. W szczególności w tych basenach, gdzie jest jacuzzi, tam jest najwięcej bakterii i po prostu się to kolano od tego klękania mi się obtarło i wdarła się infekcja bakteryjna.
No i przez to mi spuchło i nie mogłem ruszać. Znaczy mogłem ruszać to nogą, ale mnie strasznie bolało. No i co pani potem dalej poleciła? Poleciła mi udanie się do specjalisty, do ortopedy, żeby mi zbadali dobrze to kolano i żeby wyciągnęli mi ten płyn, który się tam zgromadził. Również żeby mi przepisali jakieś leki, żebym tego nie zostawił, bo konsekwencje nieleczenia mogą być wysokie. No więc potem wyszła, kazała mi znowu poczekać i dała mi od razu skierowanie do ortopedy. Niedaleko, więc mówię, dobra, fajnie, nie? Dała mi samą rozpiskę tego ortopedy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc mówię, fajnie, dobra. Pojechałem tam od razu. Więc ale się okazało, że akurat ten ortopeda nie przyjmuje mojego ubezpieczenia, czyli moja firma nieubezpieczeniowa nie działa w tej placówce. No więc dobra, no. Wróciłem do domu i umówiłem się do lekarza następnego dnia na 8 rano, już kawałek dalej. Wybrałem znowu lekarza z tej listy, którą wysłał mi mój ubezpieczyciel. I pojechałem tam. No więc wyszedłem od lekarza, nie przyjęli mnie, ponieważ mój ubezpieczyciel pracuje od 9, a oni musieli do niego zadzwonić, żeby potwierdzić moje ubezpieczenie. Mimo tego, że mieli wszystkie papiery i tak dalej, oni muszą zadzwonić, potwierdzić ubezpieczenie, a miałem wizytę umówioną na 8, więc no dupa. Pytałem się, czy na dzisiaj jest wolny termin. Na dzisiaj już nie ma wolnego terminu. Następny termin dopiero na poniedziałek, więc jadę do domu szukać innej placówki. Jakieś na dzisiaj może mnie przyjmą, a jak nie będę musiał iść do szpitala, co chciałem uniknąć, bo spędzę tam pewnie pół dnia albo dłużej. A nie wiem, jak wygląda tutaj opieka zdrowotna w szpitalu. No więc mamy update, nie znalazłem żadnej prywatnej placówki, więc idę do szpitala. O właśnie, tak to wygląda. Mam nadzieję, że mnie dzisiaj przyjmą, bo już widzicie, no, tak se chodzę. O. Dobra, dam wam znać co dalej, jak to się potoczyło. Dobra, kolejny update. W szpitalu nie mieli ortopedy, więc wysłali mi adres kolejny i właśnie tu przyjechałem, są tam te budynki, byłem już tam w recepcji się spytać, dzisiaj nie mają terminów, dopiero na poniedziałek. Więc no, mówiłem się jeszcze teraz przez internet na wizytę w Sterling, czyli w miejscowości, gdzie byliśmy 5 lat temu, więc odwiedzę stare rejony przy okazji. No jak tam się nie uda nic ogarnąć, to będę musiał jechać na emergency do szpitala. Też nie chcę tego robić, bo wtedy według umowy ubezpieczeniowej pobierają mi $200 za każde, jak jedziesz na emergency, czyli jednak w wypadkach. Chociaż firma mi raczej to pokryje na 99%, mam nadzieję. No ale i tak będę musiał wyłożyć z własnych pieniędzy. No więc dam wam znać, jak się potoczyło. A tu zobaczcie, fajne autko. No, ładne. No więc ogólnie to masakra. No, kolejna miejscówka wygląda w ten sposób. Wygląda ładnie, może mi tu pomogą. Jeszcze dostałem od firmy taki numer ich ubezpieczeniowy, że jakby mam podawać ich numer ubezpieczeniowy, czyli wtedy nic nie będę musiał płacić, bo to mi się stało w pracy, więc chociaż coś. Dobra, idę tam. No, więc łaziłem Cześć YouTube. Więc łaziłem od lekarza do lekarza i w końcu w tym ostatnim mnie przyjęli. Jeszcze w międzyczasie zadzwoniła do mnie pani z HR-ów od nas z firmy. Kazała mi opowiedzieć, co mi się stało, bla 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 bla. I powiedziała mi, że nie mam podawać swojego ubezpieczenia, tylko ubezpieczenie firmowe, bo to mi się stało w pracy i to pokrywa, to jest tak zwany work compensation, czyli firma jakby pokrywa leczenie. No, więc w międzyczasie jeszcze musiałem wypełnić stertę papierów, formularzy, które mi wysłała na maila. No, jak się w końcu udało, podałem to ubezpieczenie firmowe w recepcji, w tej ostatniej placówce. No, jeszcze musiałem godzinę czekać, bo ubezpieczyciel oczywiście musiał to wszystko potwierdzić. No, ale jak już się udało, potwierdził, to przyjęli mnie praktycznie z miejsca. Od razu mnie zawołali do gabinetu, tam miałem prześwietlenie tego kolana. Po prześwietleniu kazali mi chwilę poczekać, zawołali mnie do drugiego gabinetu. Co trąbicie tu? Tam przyszedł pan
Powiedział, On stoi na tym pasie. powiedział, że z zdjęć nic nie ma i powiedział dokładnie tą samą Powiedział dokładnie tą samą diagnozę, co ta pani w tej pierwszej przychodni, w której byłem, tego tak zwanego internisty. No i powiedział, że mam nie obciążać kolana, mam kłaść sobie lód, przypisał mi tabletki, które mam brać 2 razy dziennie na bakterie. I po około, nie wiem ile, tydzień, 2? Ile to było mniej więcej? Nie mam pojęcia. No chyba po 2 tygodniach już było wszystko ok, bo płynizna mi zeszła i już ta noga przestała mi boleć, więc było wszystko git. Nie, już mnie nie boli. Nie bolało. Nie boli mnie już. No, więc jak widać, jak no, ściszczo nagrywam. Przepraszam, YouTube. No, więc jak chcecie się udać do specjalisty w Stanach, to lepiej się umówić, bo z miejsca nie przyjmą cię, no chyba, że mają wolny termin. No, ale ja odwiedziłem, nie wiem, jest 5-6 tych placówek tego samego dnia i no nie mieli terminu, wszystkie mieli na następny tydzień. A ja nie chciałem czekać, bo to był piątek, więc musiałbym poczekać jeszcze sobotę i niedzielę, a nie chciałem tyle zwlekać. Jeszcze była opcja jechanie do szpitala, chociaż w jednym szpitalu już byłem, a jeszcze jechanie do drugiego, czego bardzo chciałem uniknąć, żebym tam spędził pół dnia. No, Jak to spędziłeś pół dnia jeżdżąc w placówkach? no ale przynajmniej nie musiałem płacić, bo jeżeli jeszcze jest takie coś, że jak jedziecie do szpitala, to musicie płacić 200 baksów chyba, jak cię przyjdą, mam W zależności od ubezpieczenia. na emergency room, ale nasze ubezpieczenie tego nie pokrywało, chyba byśmy musieli płacić $200. No ale jakbyś dał work compensation, to by pokryło, Jakbym nie? dał ubezpieczenie firmowe, pewnie tak, ale to moje to nie. No, ale poza tym było wszystko git. W każdej placówce było, bardzo szybko mnie przyjęli, profesjonalnie byłem obsłużony, więc... Jaki tego morał? Nie klękajcie w niebezpiecznych, nie do końca higienicznych miejscach. Czemu jestem taki czerwony? No bo światło stopu na ciebie świeci. O nie. No, jak jedziecie do Stanów, kupcie sobie dobre ubezpieczenie. To ile my płacimy? $100, niecałe $100 miesięcznie płacimy. No, my płacimy $100 miesięcznie i to jest spoko nasze to ubezpieczenie. Również tam widziałem listę lekarzy, które to nasze ubezpieczenie obejmuje. I był na przykład też dentysta, co się bardzo obawiałem, jadąc tutaj. Jak mnie ząb zaczął boleć, no to dentysta to jest dramat generalnie. Ale też mamy dentystów, mamy fizjoterapeutów i ogólnie tam jakiegoś ginekologa, bajery, więc polecamy ubezpieczenie z firmy High Sierra Pool. To nie jest High Sierra Pool, mam ubezpieczenie w CISI, coś takiego. Ja nie pamiętam, gdzie mamy. Po Gdzieś... polsku CC. No ale firma nam je wykupiła jakby, no i my im płacimy, no więc pewnie... To jest takie ubezpieczenie grupowe trochę, tak jak mieliśmy w Polsce, mieliśmy Hestię, tak jak normalnie macie w zakładach pracy, że można sobie tam potrącają ci z pensji i masz ubezpieczenie grupowe, to tak samo jest tutaj, że oni nam potrącają to z pensji i mamy dzięki temu ubezpieczenie. No. To tyle, powiedz coś na do widzenia. A YouTube? Bye YouTube.